Istnieje wiele tytułów, zwłaszcza w strefie indie, które możemy klasyfikować jako dziwne, niecodzienne lub skierowane dla specyficznej grupy graczy. RimWorld jest jedną właśnie z takich gier. Bardzo dziwny tytuł, który skierowany jest do specyficznej grupy odbiorczej. Ale co tak właściwie może być dziwnego w zwyczajnym symulatorze, gdzie budujemy własną kolonię, dbamy o mieszkańców, czy bronimy swojego terytorium? Na pierwszy rzut oka tak faktycznie jest. To typowy symulator o zarządzaniu zasobami zarówno ludzkimi, jak i surowcami. Aczkolwiek poziom rozbudowania tej gry na samym początku może zawrócić nowym graczom w głowie, a niektóre eventy, takie jak przykładowo horda jorków ludojadów atakująca naszą kolonię, potrafią mocno zamieszać w naszym postrzeganiu tejże gry. Zacznijmy materiał od mojego wprowadzenia z racji faktu, iż nie jest to Gothic, a zupełnie inna gra, o której być może nawet nigdy nie słyszałeś. RimWorld opowiada kilka historii i zależnie od scenariusza oferuje nam różne rodzaje zabawy, jak i poziomu trudności. Jak już wcześniej wspominałem, zarządzamy tutaj kolonią, więc potrzebujemy pracowników, których to dostajemy na starcie rozgrywki, ale też możemy ich rekrutować na bardzo wiele różnych sposobów. Jeśli masz jakieś skojarzenia z Dwarf Fortress, to bardzo trafnie, ponieważ gra bardzo mocno czerpie z Fortecy Krasnoludów i parę aspektów jest tutaj niemalże identycznych. To, o czym w szczególności warto nadmienić, to poziomy trudności, które nie są tutaj zaprezentowane w formie zwykłego, łatwego, średniego czy trudnego. Wybranie odpowiedniego narratora jest wyjątkowo kluczowe, bo oferuje inne doświadczenie i zależnie od naszych umiejętności czy obycia z takimi tytułami, możemy wybrać odpowiedni dla nas tryb i jakby tego było mało, czeka nas też nieco bardziej rozbudowany wybór klasycznego poziomu trudności, który dla bardziej zainteresowanych można dowolnie rozbudować, by grę sobie ułatwić lub zamienić w czyste piekło. Po wyborze trudności następuje jedna z kluczowych decyzji w naszej grze, czyli dopasowanie swojego początkującego zespołu. Zależnie od scenariusza będziemy mieli inną startową ilość podwładnych, choć ja osobiście zawsze startuję z trójką i taką też opcję będę polecał Tobie. W kreatorze możemy spędzić naprawdę długi czas, dopasowując parametry do jak najbardziej optymalnych zapotrzebowań wczesnego etapu budowania kolonii. Bo tak jak oczywiście umiejętności naszych kolonistów możemy rozwijać, tak niektóre osoby mają większe lub mniejsze predyspozycje do nauki danego rzemiosła czy zdolności. Najbardziej optymalne jest wyposażenie się w jednego dobrego strzelca, który ochroni nas w razie wczesnego ataku na naszą kolonię. Przydałby się też kucharz, który utrzyma nas przy życiu dobrymi posiłkami oraz oczywiście lekarz, który w razie wypadku uratuje nas wykonując niezbędne zabiegi. Miło byłoby, gdyby też któryś z naszych podwładnych posiadał wysoką umiejętność wydobywania surowców, tak byśmy mogli nieco szybciej się rozwijać w początkowej fazie kształtowania kolonii. Sam początek, zależnie oczywiście od poziomu trudności, bywa najcięższy. Brak systemów obronnych, słabe wyposażenie naszych kolonistów oraz bardzo szerokie spektrum losowych zdarzeń sprawia, iż o porażkę nie trudno, a śmierć naszego kolonisty na wczesnych etapach gry jest wręcz gwoździem do trumny, kończącym całą zabawę. Jeśli już o bohaterach mowa, to jest wręcz abstrakcyjne, jak wiele systemów, mechanik i rozwiązań zastosowano do zwykłych postaci, którymi będziemy sterować. Myślałeś, że Simsy są rozbudowane pod względem systemów? RimWorld miażdży na każdym polu ten symulator randkowania, oferując znacznie więcej. Jakby tego było mało, każda postać to nie czysty człowiek bez przeszłości, ponieważ każda jednostka ma swoją historię opisaną za pomocą statystyk, stanu zdrowia czy relacji z różnymi kolonistami. Nie będzie to żadnym zaskoczeniem, jeśli przykładowo brat naszego kolonisty postanowi ze swoim obozem napaść na naszą kolonię. A sytuacje, które mogą wyniknąć podczas starcia jest multum, bo oczywiście możemy do sprawy podejść stanowczo i zwyczajnie wybić oponenta naszą siłą ognia, stosując do tego wyjątkowo szerokie spektrum arsenału, zaczynające się od łuków czy włóczni, a kończące się na miniganach czy ciężkich działach energetycznych. Lub też możemy pokonanych spróbować uwięzić i w późniejszym czasie przekonać do dołączenia do naszej kolonii. Żeby nie było za kolorowo, to walka wiąże się z konsekwencjami i tak jak w prawdziwym życiu możesz podczas bójki złamać komuś nos czy rękę, tak i RimWorld oferuje aż za bardzo zaawansowany system obrażeń czy skutków walki. Ranny przeciwnik, zależnie od obrażeń, które otrzymał, może mieć połamaną rękę, zniszczone oko czy spaloną nogę, a organy wewnętrzne, zależnie od otrzymanego ciosu czy pocisku, też mogą ulec znacznemu uszkodzeniu i przykładowy najeźdźca może wylądować u nas w więzieniu ze zniszczoną ręką, bez nerki i amputowanymi obiema stopami. Ten symulator pisze nieprzewidywalne scenariusze, dlatego też ta gra obrosła pewną memiczną wręcz otoczką, czego efektem są liczne dziwne komentarze na Steamie odnośnie tytułu, które dla osoby niezaznajomionej z tematem wyglądają nieprawdopodobnie, aczkolwiek dla weteranów jest to zwykły dzień w tym wspaniałym, kolonijnym świecie.
Rimworld nie bez powodu masz takie wysokie oceny, bo jest to czysty sandbox z milionami sposobów na zabawę. Możesz stworzyć podziemne imperium i handlować wszelkimi nielegalnymi substancjami czy alkoholem, samemu je wytwarzając. Możesz być imperium militarnym, które podbija i grabi okoliczne kolonie, jednocześnie wzmacniając swoją pozycję w terenie. Możesz stworzyć imperium gospodarcze, gdzie twoi koloniści tworzyć będą ponadczasowe dzieła sztuki w postaci arcymistrzowskich przedmiotów, takie jak stoły, monumenty czy wyposażenie, które z ogromnym zyskiem odsprzedawać będziesz okolicznym karawanom. Możesz stworzyć ogromną kolonię rolniczą, skupiającą się na hodowli bydła, kurczaków, owiec czy lam i pozyskiwać z nich surowce, jednocześnie przeznaczyć zielone tereny kolonii do siania zbóż, kukurydzy, bawełny, truskawek czy nawet drzew kakaowca, by później przerabiać go na pyszną, własnoręczną czekoladę. Mało ci opcji zabawy? Nie ma problemu, bo to tylko kilka przykładów z brzegu tego, jak możesz prowadzić swoją kolonię w Rimworld. Tak naprawdę to niewiele czynników jest w stanie ograniczyć twoją kreatywność, bo jeśli masz ochotę zbudować kolonię samych mężczyzn alkoholików, którzy prowadzą koczowniczy tryb życia, najeżdżając na inne siedliska, to możesz to oczywiście zrobić. Budowanie jakichś naprawdę wymyślnych scenariuszy w swojej głowie, takie jak utworzenie elitarnego szwadronu ćpunów, którzy przed potyczką łykają zakazane substancje, by zwiększyć siłę i zatracić umiejętność odczuwania bólu, to norma u graczy Rimworld. W sumie jak tak o tym myślę, to bardzo powszechna jest kolonia oparta na czerpaniu przeogromnych zysków z handlu organami pobieranymi od schwytanych żywcem najeźdźców. I na tle niektórych sposobów zabawy, które wcześniej wymieniłem, ta paradoksalnie nie wydaje się aż tak odklejona. Coś, o czym warto wspomnieć w kontekście kolonistów, to ich cechy charakteru, które też są wyjątkowo rozbudowane. Mamy tutaj dziesiątki, jak nie setki różnych czynników, które mogą być przypisane do naszych kolonistów i zaczynając od bardzo prostych, takich jak nocny marek czy ranny ptaszek, które wpływają na to, w jakich godzinach nasz kolonista najefektywniej będzie pracował. Tak, mamy także takie cechy jak piroman, które powodują, że gdy pasek zadowolenia naszego kolonisty spadnie do bardzo niskiego poziomu, to może on wpaść w szał, co uniemożliwi nam jego kontrolę, a postać ta zacznie siać ogień w naszej kolonii. Takich cech charakteru jest naprawdę mnóstwo, a przytoczenie i wyjaśnienie ich działania w tym materiale byłoby ciężkie, bo materiał musiałbym przeciągnąć do 2 godzin. Ale w tym też tkwi piękno tej gry, gdy się ją odkrywa, bo nie mając świadomości poszczególnych cech, możemy bardzo łatwo doprowadzić do katastrofy i zniszczenia kolonii przez naszych własnych kolonistów. Gdy przykładowo umrze jakaś bardzo lubiana przez wszystkich osoba i humor w całej osadzie spadnie do zera, a w naszej kolonii znajduje się 5 piromanów, to praktycznie jest to koniec rozgrywki, bo ci sami koloniści, o których dbaliśmy przez te kilkanaście godzin, spalą naszą kolonię i zapewne też siebie samych, bo nie będzie komu gasić tego pożaru. Tak szczerze to zabawnie się mówi o Rimworld, bo praktycznie co drugie zdanie, które wypowiadam w tym materiale, brzmi abstrakcyjnie. No bo przecież takie rzeczy nie dzieją się w grach, a jednak znalazł się dosyć przystępny tytuł, który takie abstrakcyjno zwariowane scenariusze potrafi generować na zawołanie. Moim ulubionym faworytem jest scenariusz, w którym dostaję jakiegoś bardzo dobrego strzelca z cechą, która nagradza go dobrym humorem za każdym razem, gdy otrzyma on jakąś robotyczną część ciała lub organ. Tutaj też w sumie warto przytoczyć pokrótce cały system nastroju naszego kolonisty. Działa to na bardzo prostej zasadzie. Gdy trafiamy do kolonii, to przez kilka godzin grania nasi podopieczni otrzymują perk niskich oczekiwań, który na start gry oferuje zwiększenie zadowolenia o bardzo dużo punktów. Z czasem oczywiście ten perk słabnie, bo oczekiwania naszych kolonistów zwyczajnie wzrastają, bo z racji tego, iż jesteśmy w kolonii już kilka godzin, to powinniśmy już coś osiągnąć. Do tego oczywiście dochodzą takie współczynniki jak komfort snu, piękno i przestrzenność sypialniana, czy jakość oraz rodzaj pożywienia. Na koniec trzeba mieć na uwadze wcześniej wspomniany system relacji między kolonistami, bo oczywistym jest, że jeśli w kolonii pojawi się jakaś para, a być może w przyszłości małżeństwo, to te osoby, o ile oczywiście nie nastąpi jakaś zdrada lub śmierć któregoś z członków, to będą mieć stały bonus do nastroju.
Wracając do robotyki, mój ulubiony scenariusz zakłada zdobycie bardzo dobrego strzelca, który jest miłośnikiem modyfikacji swojego ciała. Plan zakłada modyfikowanie tego kolonisty we wszelakie implanty, ponieważ każdy jeden permanentnie zwiększa mu nastrój o wiele cennych punktów, a modyfikacji ciała jest naprawdę mnóstwo. Co to wszystko ma na celu? Robotyczne części ciała są, i tutaj pewnie się zaskoczysz, znacznie bardziej wydajne i wytrzymalsze od naszego wątłego i słabego mięsa. To też taki ulepszony super żołnierz zaopatrzony w bardzo dobry karabin laserowy czy inne działo zniszczenia jest niemalże jednoosobową armią, która co najistotniejsze nie musi się martwić o morale. Wcześniej wspomniane dbanie o zadowolenie naszych kolonistów w przypadku mojego super żołnierza nie ma racji bytu, ponieważ nieważne co by się stało, premia do humoru od licznych modyfikacji sprawia, iż śmierć matki czy psa nie robi znaczenia na uśmiechniętej twarzy naszego cybernetycznego wojownika. Dbanie o dobre samopoczucie i morale jest wręcz kluczowe zarówno w strefie militarnej, jak i gospodarczej. Smutne lub zdołowane jednostki mogą po prostu wpaść w szał, depresję czy myśli samobójcze, a wierz mi na słowo, nieraz bardzo obiecujące podejście kończyłem w sposób niemalże poetycki, gdzie jeden z moich kolonistów wpadł w depresję i postanowił zniszczyć jeden z pocisków w magazynie z pociskami artyleryjskimi, co kończyło się sekwencją wybuchów niszczącymi pół kolonii. Niniejsze omówienie dotyczyło zaledwie podstawki gry, bo do dyspozycji mamy też dwa spore rozszerzenia, które dodają kolejne skomplikowane mechanizmy i sposoby zabawy. Jeden oferuje utworzenie własnego kultu religijnego, zaś drugi oferuje nową frakcję i moce psychiczne. Także jakby ci się marzyła kolonia kanibali nudystów, lub zawsze chciałeś rzucić do kogoś włócznią, po czym wystrzelić w niego promień psychicznej energii, to polecam zainteresować się dwoma dodatkami, które między innymi taką zabawę ci umożliwiają. Komu tak właściwie można polecić tę grę? Sam tego nie wiem. Tak jak na samym początku materiału mówiłem, jest to specyficzna gra dla specyficznej grupy odbiorczej. Osoby wielbiące gry z tematyki city builderów, fani Simsów czy gracze lubiący nietypowe formy zabawy mogą znaleźć w RimWorld coś interesującego dla siebie, bo mimo iż produkcja jest mocno specyficzna i wymaga poświęcenia jej sporej dawki czasu, by opanować niektóre funkcje, tak myślę, że ilość zabawy, którą oferuje i ogrom funkcji dostępnych dla gracza jest tego warty. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.